Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Syrii, o jednej z najbardziej krwawych, brutalnych wojen w ostatnich kilkudziesięciu latach. E, Być może ta wojna się skończyła, tego nie wiemy tak naprawdę, ale chcemy opowiedzieć dziś o tym, jak ona przebiegała i opowiedzieć o reżimie Asada. Pozdrawiam wszystkich patronów. To jest bardzo, Państwa wsparcie jest niezwykle ważne, to dzięki Wam ten program utrzymuję. Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć do tego grona, bo słuchacie regularnie Układu Otwartego, to zachęcam, można to zrobić na moim profilu w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów Układu Otwartego i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Paweł Rakowski, znawca Bliskiego Wschodu, znany Państwu dobrze. Dzień dobry, Pawle. Zgadza się, że wojna w Syrii to była jedna z najbardziej okrutnych wojen ostatnich kilkudziesięciu lat. Tak, jeśli chodzi o Bliski Wschód, to wojna w Syrii, jak i też reżim al-Assada, to raczej był chyba topka. Znaczy, nie tylko ta brutalność, ta bezwzględność, jak i też ten poziom skomplikowania, jak i też brak jakiejkolwiek możliwości nawet połowicznego zakończenia, zawieszenia. To po prostu wszystko szło zero-jedynkowo, a każdy z tych wariantów zero-jedynkowych był zły. I co teraz w chwili obecnej widzimy, ponieważ nie wiemy, co przyniesie przyszłość, jeśli chodzi o Syrię. Tak, opowiedzmy o tym, chciałem, żebyśmy dzisiaj zrobili taką backgroundową opowieść o tym, jak ta wojna wyglądała, jak wyglądał reżim Asada, jakie było tego początki, bo początkowo były pewne nadzieje związane z tym, że to przyjechał z zachodu, taki cywilizowany człowiek wygląda na cywilizowanego człowieka. Tak, znaczy początki. Syria ma 8000 lat historii, to trzeba od razu tutaj po prostu zaznaczyć, ponieważ no to jest pewna perspektywa. Natomiast chodzi o to, że sam reżim al-Assada to akurat był pewnego rodzaju anachronizm zimnej wojny. To znaczy sens tego reżimu już przestał istnieć w 1991 roku, kiedy to upadł Związek Sowiecki, kiedy to tak właśnie nie było już tego sponsora, nie było ideologii, no bo wszelkie aspekty ideologiczne upadły. No i tak właściwie ojciec Baszara al-Assada, Hafez, prowadził tą politykę bardzo okrutną, bardzo bezwzględną, no ale też miał przez te 9 lat swojego urzędowania już w tej nowej rzeczywistości, no, próbował pewnych rzeczy, ale był takim skansenem. On i Saddam Hussein po sąsiedzku, tak? I to były takie skanseny i jak w 2000 roku Hafez al-Assad umarł i zastąpił go Bashar, człowiek, który po pierwsze no, był młodszym bratem, znaczy był młodszym synem, nie był przeznaczony do władzy. Do władzy był przeznaczony starszy syn Basil, który zginął w wypadku samochodowym i Bashar tak właściwie no, nie był predestynowany do tego, żeby rządzić, nie był przygotowywany do tego rządzenia i on nie tylko nie chciał rządzić, nie miał takiej wewnętrznych, nazwijmy to, jakiegoś predestynacji, po prostu nie miał kwalifikacji ku temu, żeby rządzić. No, chciał żyć sobie z boku, chciał skończyć studia, chciał pracować, skończył okulistykę, tam robił praktykę w Londynie i w pewnym momencie w 1994 roku dostał telefon, że musi wracać do Damaszku i to jest akurat wielki dramat, to znaczy, kiedy zmarł Hafez, człowiek, który go zastąpił, był wobec niego wielkie oczekiwania i on też chyba chciał. Żeby to było inaczej, ponieważ w 2000 roku już mieliśmy troszeczkę inną sytuację, tak? Wiadomo o tym, że Ameryka jest jedynym supermocarstwem, jeszcze wtedy nikt nie sprzedawał za bardzo w Chinach, Rosja była tak właściwie w barogu totalnym, więc pewien kierunek prozachodni był konieczny, no bo inaczej po prostu ten reżim w swojej takiej istocie był po prostu bez sponsora niewydolny, tak? No bo nie tylko kwestia chodzi o gospodarkę wewnętrzną, ale też i relacje międzynarodowe. Ale rozumiem, że jeszcze wtedy nie był tak okrutnym reżimem. Znaczy, jeśli chodzi o Bashara al-Assada, to wydawało się, że człowiek, który skończył studia, który był kształcony w puchach pałacowych, no nie będzie taki jak jego ojciec.
To jest bardzo ważne, ponieważ Alawici, czyli ta sekta, do której przynależy Hafez al-Assad, tak właściwie oni przez 800 lat siedzieli w górach, ukryci i oni nie mieli kontaktu z cywilizacją i byli tak jakby takimi pariasami w indyjskich kategoriach mówić, byli nietykalni. Znaczy w sensie nikt z nimi się po prostu nie zadawał. I dlatego też pewna mentalność tych ludzi jest taka, jaka jest, to znaczy oni zawsze mieli tak jakby, byli z boku, ale jak już się nadarzyła okazja ku temu, żeby przejąć władzę w państwie, tym samym sposobem też byli z boku od reszty, nie społeczeństwa, bo w Syrii nie ma społeczeństwa, ale od reszty Syryjczyków, tak? To jest niezwykle ważne, ponieważ Bashar al-Assad na początku wydawało się, że z żoną, z elegancką kobietą, która jest Angielką, po prostu, że otworzy tą Syrię. I rzeczywiście na samym początku była tak zwana wiosna damasceńska, czyli że no Syria, to jest niezwykle istotne, ponieważ w tamtym czasie Syria była bardzo zapóźniona gospodarczo, no bo sponsor zbankrutował, czyli Związek Sowiecki, i ten sponsor już zresztą dekady wcześniej też już nie dogorywał, tak? Tak więc Syria była takim troszeczkę skansenem wobec tej zmieniającej się rzeczywistości, to znaczy gospodarka była zła, wolności żadnej, ucisk totalny, no i przychodzi nowy rais, czyli nowy przywódca, więc były oczekiwania. Były oczekiwania odnośnie tego, że będzie inaczej. No, 34-letni człowiek ma inną perspektywę niż Jeszcze, który przebywał na Zachodzie. Jeszcze, który przebywał na Zachodzie. To jest akurat bardzo ważne, ponieważ jeśli chodzi o Syrię, to zawsze musimy pamiętać o tym, że oni mają bardzo dużą diasporę, jeszcze z czasów wcześniejszych, i to są ludzie, którzy mają stanowiska, czy to w Stanach, czy w Ameryce Południowej, czy też w Europie, więc te kontakty były i naprawdę Bashar al-Assad dobrze się zapowiadał i on naprawdę na samym początku pootwierał. A co się zmieniło? Przede wszystkim nie wiadomo, do dzisiaj w sumie nie wiadomo, jak wyglądała inside władzy w Syrii. To znaczy, czy Bashar al-Assad był naprawdę człowiekiem, który rządził, czy on był pewnego rodzaju twarzą, figurą, za którą stało inne środowiska, czy przede wszystkim jego rodzina, plus cały aparat państwowy, który jeszcze został odziedziczony po ojcu. To jest pytanie, na które tak właściwie być może historycy będą starali sobie odpowiadać w jakiejś tam perspektywie czasowej, ale do końca po prostu nie będzie takiej klarownej odpowiedzi, ponieważ no, można sobie przypuszczać, że Bashar al-Assad na samym początku naprawdę chciał tą liberalizację, ale albo już nie mógł dalej jej prowadzić, albo się jej przestraszył, albo musiał ją cofnąć. To znaczy, bo też musimy zrozumieć specyfikę, jeśli chodzi w ogóle o Syrię, jak i też o Bliski Wschód. Bliski Wschód to są naczynia połączone. To jest jeden język, jedna religia, wspólne dziedzictwo. To nie jest tak, jak my w Europie jesteśmy podzieleni granicami etnicznymi, to, że no de facto Słowacy są dla nas obcy, tak? Że nie czytamy, nie słuchamy chorwackich piosenkarzy, czy nie wiem, czy bułgarskich pisarzy, tak? Na Bliskim Wschodzie wszystko razem, tak? I ten pas transmisyjny jest totalny i dlatego też, jeśli chodzi o Bashara al-Assada, te próby tych reform, one były konieczne, no bo Syryjczycy nie żyli w izolacji. Oni doskonale wiedzieli, jak wygląda życie w Zatoce Perskiej, no bo tam pracowali, milionami tam jeździło ich i pracowało. Wiedzieli, jak wygląda Liban, wiedzieli, jak wygląda... Poza Izraelem tego się wszystko wiedzieli, tak? Izrael to była czarna plama i dlatego też to jest akurat właśnie takie podstawowa sprawa. Dlaczego Bashar al-Assad się cofnął? I z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że na pewno się przestraszył, ponieważ sami Syryjczycy to już Przestraszył się czego? ponieważ istota władzy generalnie na Bliskim Wschodzie jest taka, że mniejszość rządzi większością. To jest, no inaczej być nie może. To znaczy, jeżeli system władzy Bashara al-Assada, tak samo jak i jego ojca, był skupiony na tym, że była jedna partia Ba'ath, która straciła zupełnie swoje znaczenie ideologiczne, ale chodzi o to, że w Syrii 70% mieszkańców to są sunnici, a 30% to są mniejszości. I cała elita władzy w reżimie Bashara al-Assada, jak i też jego ojca Hafeza, to były tak zwane dwa cykle, znaczy dwa kręgi. Kręg numer 1 to byli Alawici i oni zajmowali się głównie służbą bezpieczeństwa plus gwardią, która to była taką formacją jeszcze większego bezpieczeństwa, która nadzorowała nad wojsko. No, taki NKWD w systemie sowieckim, no bo to mieli takie dobre wzorce, tak? Natomiast i ten drugi krąg władzy, no to akurat były
burżuazja, inteligencja, ale już różnej konfesji. I chodzi o to, że Bashar al-Assad najprawdopodobniej w tym 2001-2002 roku po prostu się przestraszył tego, że zbytnie poluzowanie doprowadzi do tego, że ten system się otworzy, a jak system się otworzy, to straci się monopol władzy. A ten monopol władzy, on musiał być zachowywany, ponieważ elity władzy się bały większości społeczeństwa. Ponieważ oni byli obcy. Oni byli tak jakby z zewnątrz i dlatego też ten policjant, czy też ten oficer służby bezpieczeństwa Al-Assada, on był człowiekiem, który nie miał nic wspólnego z osobami, które torturował, ponieważ to był tak jakby ktoś z zewnątrz. Opowiedz proszę o tym krótko, znaczy może nie krótko, opowiedz o tym, jak wyglądał ten reżim, jakie były jego metody, po to, żebyśmy mogli zrozumieć, dlaczego doszło do wybuchu wojny domowej. Znaczy tak, jeśli chodzi o system syryjski, to był totalny terror, polegający przede wszystkim na donosicielstwie oraz bezwzględnej, totalnej wręcz inwigilacji oraz, że nie było żadnego przebaczenia, wymierzany na najwyższy wymiar kary. I ten najwyższy wymiar kary był albo prowadzony przez sposób prawny, albo bezprawny. To już jest obojętne. Tak jak w każdym innym systemie arabskim de facto, gdzie ideologia stała się czymś zupełnie obojętnym, no to po prostu był kult jednostki i wraz z tym kultem jednostki to oczywiście jeszcze było takie dołożenie, że trzeba było jeszcze czcić ojca, brata, takie trio powstało. Natomiast istota jest taka, że służba bezpieczeństwa, tak zwany Mohabarat, to jest słowo klucz na Bliskim Wschodzie, bo to oznacza we wszystkich krajach arabskich jedno słowo to samo oznacza, czyli służba bezpieczeństwa, ona była złożona z obcych. Czyli, że Alawici, jak pacyfikowali, albo aresztowali jakiegoś człowieka, czy to jest obojętny, czy sprzedawcę na bazarze, czy jakiegoś inteligenta, czy jakiegoś studenta, to jest obojętne. To oni po prostu byli bezwzględni. To po prostu nie było przebacz. I to była ta zero-jedynkowa polityka, która doprowadziła z jednej strony do eskalacji, a z drugiej strony do tego, że ten reżim trwał. To znaczy, że było przerażenie, totalne przerażenie, a z drugiej strony, jak już naprawdę poszło, to już po prostu było bezwzględne, ponieważ sami ludzie, którzy wyszli na ulicę, w pewnym momencie już po prostu nie mieli złudzeń, że oni do domów już nie wrócą. I to był powód wybuchu tej wojny. Powód to, że ta rewolucja wybuchła w 2011, oczywiście to jest bardzo złożony. To znaczy, bo ja jestem przeciwko tym różnym teoriom, że jakieś zewnętrzne czynniki były tutaj tak jakby dyrygujące. Tak nie jest. To wszystko się na siebie nałożyło, ponieważ tak jak już cały system syryjskiej władzy w pewien sposób był na tyle upośledzony, że jak mniejszość broni się przed większością, to wiadomo, że zarówno ta mniejszość potrzebuje wsparcia zewnętrznego, jak i ta większość pozbawiona ośrodków kapitałowych, nazwijmy to w ten sposób, potrzebuje też wsparcia zewnętrznego. I to jest jedna rzecz, czyli że to nie jest tak, że rewolucja syryjska została spowodowana przez zewnętrzne knowania, chociaż one też miały tutaj bardzo, bardzo ważny wpływ i o tym sobie powiemy za chwilę. Natomiast już było to wszystko, nazwijmy to, ten potencjał był, ponieważ to nie jest tak, że w Syrii nikt się nie buntował. W Syrii było bardzo dużo buntów, o których opinia publiczna nie za bardzo wie. Już w czasach Bashara al-Assada były co najmniej 2 takie poważniejsze wystąpienia. W czasach ojca Bashara, czyli Hafeza, to była 6-letnia też taka rewolta, która skończyła się tym, że miasto Hama zostało zrównane z ziemią, 40 000 ludzi zginęło wtedy, więc to nie jest tak, że Syryjczycy siedzieli cicho. Oni siedzieli cicho, ale jak już dochodziło do pewnych eksplozji, one raz na jakiś czas wybuchały, to one miały całkowicie naturalne dla siebie podłoże, tylko że specyfiką 2011 roku jest to, że na pewno po pierwsze przez region przyszła cała fala, tak? Czyli to była wtedy tak zwana arabska wiosna i to jest właśnie to o czym wcześniej mówiłem, czyli że Syryjczycy oglądając telewizji to, co się dzieje, no automatycznie rozumieli sytuację. Ponieważ znowu, w Syrii jest 1 albo 2 kanały telewizji, które są nie do oglądania. Przynajmniej w dawnych czasach tak było. Natomiast każdy ma talerz satelitowy, to mówię o tych czasach jeszcze przedinternetowych, bo internet wprowadzał notabene Bashar al-Assad od 2000 roku. No ale to były takie czasy. Ale chodzi o to, że każdy Syryjczyk, mając Al Jazeera, mając inne kanały, widząc telewizję libańską, widząc telewizję egipską, on po prostu wie, co się dzieje w jego regionie, no bo to jest ten sam język, tak? Więc naturalne jest też to, że jak się rozpoczęły protesty w Tunezji, one po prostu przeszły później przez kolejne kraje. W Syrii też było spodziewane to, że do czegoś dojdzie, chociaż na samym początku jeszcze nie było takich
oznak, że Bashar al-Assad pójdzie tak radykalnie. To znaczy pierwszą reakcją Bashar al-Assad, oczywiście poza tym, że strzelano do protestujących w Daarze, czyli w mieście na południu Syrii, ale było to zniesienie stanu wojennego. Czyli znowu mamy tak jakby chwiejność tego człowieka, czyli że z jednej strony jak rozpoczął swoje urzędowanie od próby rozpoczęcia reform, które później cofnął, tak jak się rozpoczęła ta rewolucja, no to tak właściwie no, oficjalnie, prawnie zdjął stan wojenny, który w tym kraju zawsze obowiązywał i wydawało się, że będzie, że może nie tym razem wszystko zostanie rozjechane czołgami i że nawet Assad wykorzysta to, że mając pewną jeszcze popularność na tym swoim kapitale, który wypracował wcześniej, że będzie w stanie zreformować reżim w oparciu o to, że przy jakimś poparciu społecznym on będzie mógł te złogi z czasów swojego ojca, czyli tych działaczy, tych generałów, ten cały aparat państwowy, który on po prostu odziedziczył, po prostu w pewien sposób wypchnąć. Ale okazało się, że Assad wybrał taką metodę, że żadnych zmian, żadnych reform i czołgi na ulicę. No. I do tej wojny włączyli się zewnętrzni gracze i okrucieństwa były masowo popełniane przez obie strony, bo z jednej strony był ISIS, Al-Kaida, które robiły rzeczy straszne, które często obrazy te oglądaliśmy. Z drugiej strony równie straszne, trudno powiedzieć, kto był bardziej okrutny. Znaczy to nie można w tych się walkach. licytować. Tak, To... Reżim Asada bombardował miasta, mordował ludzi tysiącami, matki, dzieci. Al-Kaida też robiła rzeczy koszmarne. Jak to się ułożyło, powiedz? Skąd się wzięła ta Al-Kaida, ISIS i jak mocno oni weszli i dlaczego... No to co jest dzisiaj, to potem Tak, dojdziemy na znaczy, koniec. bo poruszamy tyle skomplikowanych tematów, że tak tutaj... I od razu to zaznaczę, że jeżeli o pewnych sprawach nie będę mówił, to dlatego, że do tego formatu tak właściwie wydaje mi się, że są pewne rzeczy ważniejsze niż inne, ale te inne rzeczy, o których nie będę mówił, one są równie ważne, tylko że musimy pewne sprawy ułożyć. Ta sprawa jest Bardzo skomplikowana. skomplikowana. Graczy jest bardzo wielu, dlatego postarajmy się uprościć na tyle, na ile się da, żeby nie skrzywić obrazu, ale żeby też powiedzieć w sposób zrozumiały. Przedstawić. Chodzi o to, że jak wybuchła rewolucja w 2011 roku, to ona się zaczęła od procesów społecznych. To znaczy... no, warunki życia w Syrii były, jak się okazuje, wedle różnych statystyk, ale też i wedle różnych narracji, które akurat wypłynęły z tego kraju, ale też i sami ludzie już na emigracji mówili, były gorsze niż w czasach gorsze niż 11 lat wcześniej. To znaczy, że Bashar al-Assad, który wydawało się, że przywiezie z zachodu jakąś liberalizację, okazało się, że zliberalizował gospodarkę tylko dla swojej rodziny. Czyli, że po prostu był poziom korupcji, jak i też złodziejstwo o wiele gorszy niż to było wcześniej, ponieważ Hafez al-Assad był jednak socjalistycznym towarzyszem. To jest niezwykle istotne, bo po prostu to nowe pokolenie, które w pewien sposób, które było to szwagrami, kuzynami i tak dalej, czyli rówieśnicy Bashara al-Assada, okazali się po prostu być bardzo zdolnymi takimi neokapitalistami. I to jest niezwykle istotne z tego względu, że kiedy rozpoczęły się te protesty, to protestowali wszyscy. To znaczy Assad poza swoim aparatem państwowym, on nie miał żadnego wsparcia. I dlatego on począł bardzo szybko stworzenie nawet i fikcyjnego wsparcia dla siebie po to, żeby się utrzymać przy władzy. Dlatego też pierwsze protesty, które wybuchły w 2011 roku i one tak właśnie do pewnego momentu nie miały charakteru islamskiego. Znaczy, bo w świecie bliskowschodnim islam jest czymś innym niż chrześcijaństwo, to trzeba zawsze pamiętać. Jak się zapyta 10 muzułmanów, to 7 z nich odpowie, że najlepsza władza jest islamska. Niezależnie jak ona by była interpretowana. Dlatego też kiedy rozpoczęły się te protesty, nie było frakcji islamskich, ale one z czasem i tak musiały powstawać, jak i też to, że w związku z tym, że ci ludzie, którzy wyszli na ulicę, zostali rozjechani czołgami, plus powstała formacja Armia Wolnej Syrii, która składała się z dezerterów, głównie z oddziałów z północnej Syrii. No i to już mamy pierwszą barykadę. To znaczy, że mamy armię syryjską, plus mamy armię wolnej Syrii, składająca się z różnego komponentu różnoetnicznego, znaczy różnokonfesyjnego, no bo w Syrii mieszka 19 konfesji.
To tak trzeba od razu tutaj powiedzieć. To jest piękna mozaika, ja mam nadzieję, że Już ona nie się... wchodźmy. Ale mam nadzieję, że ona się utrzyma, to akurat trzeba podkreślić, no bo między ludźmi nie ma takiego, tutaj to nie jest sprawa taka konfliktogenna. To jest po prostu ten. Natomiast chodzi o to, że jak już powstała ta Armia Wolnej Syrii, to postawił się przeciwnik, który zyskał automatycznie wsparcie międzynarodowe. Międzynarodowe i to ze strony Turcji, i to ze strony krajów zachodnich, to już było wielkie zagrożenie dla Bashara al-Assada, ponieważ on po swojej stronie miał tylko i wyłącznie na początku tylko swoją rodzinę i swój aparat, który był zawsze mniej liczny niż reszta Syryjczyków. Dlatego też takim podstawowym celem Bashara al-Assada było to, żeby po pierwsze, jak trzeba zdławić to, co jest, oraz też trzeba spowodować to, żeby być potrzebny. A w jaki sposób można być na Bliskim Wschodzie potrzebny? To jest stara metoda, czyli w pewien sposób umożliwienie działalności organizacjom islamskim, radykalnym islamistom, co akurat nie było żadnym problemem dla Bashara al-Assada, z tego względu, że jak Amerykanie najechali na Irak w 2004 roku, no to Assad tak właściwie przez Syrię przechodził cały ten szlak dżihadowy, czyli że czyli z całego regionu dżihadyści szli do Iraku, żeby tam właśnie być w tej Al-Kaidzie przez Syrię. I Assad niby świecki, niby taki tutaj zwalczający terroryzm, przymykał na to oczy, tak? Notabene w 2003 roku z Damaszku wyszedł człowiek, który dopiero do tego Damaszku wrócił, czyli Abu Mohammed al-Julani. Tak więc to, że w Iraku była wojna, która się toczyła cały czas i pomiędzy Syrią a Irakiem nie ma granicy. Znaczy ona jest ta granica, ale tylko wizualna, ponieważ ta granica jest pustynna, więc tu nie ma takiego możliwości kontroli. No i automatycznie było tak, że jak ta Armia Wolnej Syrii musiała ustępować Basharowi al-Assadowi, który dysponował jednak lotnictwem, który dysponował bronią ciężką, no pojawił się trzeci zawodnik w tych zawodach, który naturalnie po prostu przyciągał do siebie nie tylko ten element, który w żaden sposób nie widział siebie, czy to po stronie reżimowej, czy to po stronie organizacji, która jednak nie była islamska. No i ten trzeci pion znalazł po prostu, znaczy został zagospodarowany przez organizacje islamskie, które w naturalny sposób znalazły swoich sponsorów również za granicą. Mówisz o Al-Kaidzie i ISIS. Mówię na początku o Al-Kaidzie, ponieważ ISIS to jest potem. Tych organizacji było bardzo dużo. Bardzo dużo. Znaczy generalnie wedle wyliczeń to było 120 różnych organizacji. 120 tak, organizacji. I dlatego współcześnie wszyscy mają pewne wątpliwości co do HTS-u, ponieważ wiele tych organizacji, tych pogrobowców tych organizacji znajduje się w chwili obecnej władzy i to wszystko było tak skonfliktowane, ponieważ istota jest taka, że jeżeli mniej więcej od 2013 roku, czyli 2 lata po wybuchu rewolucji, mieliśmy 3 strony tego konfliktu, to jeszcze pomiędzy sobą jeszcze były po prostu bardzo zażarte walki i to jest pewna istota, to, że ta Syria ta wojna w Syrii doszła do totalnego chaosu, w którym w pewnym momencie już nie wiadomo było, o co kto walczy. A co sprowokowało właśnie Al-Kaidę? Dlaczego po prostu weszli, żeby zgarnąć teren, czy był jakiś jakiś trigger, który to wyzwolił? Znaczy, tutaj już mamy taką rozgrywkę międzynarodową i o niej wspomnę, bo ona jest niezwykle ważna. Przede wszystkim chodzi o to, że oczywiście Al-Kaida była z boku, czyli w Iraku i tam z różnym powodzeniem sobie Amerykanie radzili z tym. Łatwość, w którym to takie organizacje islamskie zdobywają swoją popularność, szczególnie na terenie biednym, bo my mówimy cały czas o terenach bardzo biednych, jest bardzo prosta. Po prostu one dysponują kapitałem, know-how i po prostu odpowiedzią na rzeczywistość. Więc to, że takie organizacje w sytuacjach chaosu zdobywają jakąś popularność, to jest rzecz całkowicie normalna. Natomiast istota teraz jest taka, że Bashar al-Assad tak właściwie pierwszą dekadę swoich rządów miał taką ciekawą propozycję. I to była tak jakby trójstronna propozycja. To już mówię stricte o kwestii regionalnej, ponieważ ona tak właściwie zaowocowała tym, że czynniki zewnętrzne były zainteresowane tym, żeby tego Assada nie było.
I to oczywiście już mówimy o surowcach, ponieważ te surowce są najważniejsze na Bliskim Wschodzie i one są w pewien sposób zawsze jakimś taką elementem, który to powstaje, jeśli chodzi o konflikt. Mianowicie chodzi o to, że była koncepcja i to sprawa, która jest w pewien sposób też i nas dotycząca, ponieważ jak doskonale wiemy, nie ma żadnych gazociągów ani ropociągów idących z Bliskiego Wschodu do Europy. Nie ma. Wszystko idzie przez Jemen, wszystko opływa, to są wszystko koszty, czas i to jest bardzo duży problem, który swojego czasu starano się rozwiązać, mianowicie to, że była koncepcja, żeby z Kataru, który jest największym eksporterem gazu, poszła linia gazociągowa przez Arabię Saudyjską, wtedy jeszcze Katar z Arabią Saudyjską nie był tak skonfliktowany i żeby oczywiście przez tereny Iraku, Syrii ten gazociąg trafił do Turcji i wtedy automatycznie Turcja z czasem by była największym hubem chyba na świecie, który by łączył zarówno i rury z Rosji, jak i też z Kaukazu, jak i też z Bliskiego Wschodu. To była ta koncepcja, którą Bashar al-Assad miał na stole. Drugą koncepcją, którą Bashar al-Assad miał na stole, to była o wiele mniejsza koncepcja, to była koncepcja irańska, która być może miała jakieś żerowanie chińskie, to nie jest do końca pewne, tylko mianowicie to, że Irańczycy zawsze chcieli obijać tak zwaną cieśninę Ormuz, czyli ten element, który kontrolują Amerykanie, którzy w każdej chwili, jeżeli Iran będzie tutaj zbyt awanturniczy, mogą zablokować i ze szkodą dla całego świata, ale Irańczycy chcą to ominąć, więc oni też mieli swoją koncepcję, czyli gazociąg i ropociąg przez Irak, przez Syrię, no i tym razem omijając Turcję, tylko jakoś to przez morze przerzucać. To z nie do końca dla mnie znanych względów te dwie opcje się wykluczały. Ja nie wiem, czy to wynika z geografii, czy z jakichś innych opcji, tylko po prostu Bashar al-Assad musiał wybrać. Też miał trzecią opcję. Opcja jest taka, czyli taka ulubiona dla Bashara al-Assada, czyli nic nie robić. A ta trzecia opcja była opcją rosyjską. Ponieważ Rosja zawsze oczywiście chce, żeby jedyne szlaki transferowe surowcowe, prawda, były tylko i wyłącznie od nich, no i oczywiście Europa w tamtym czasie na to się zgadzała, tak? Czyli tu mamy takie elementy. Natomiast jak doszło już w 2011 roku do tego, że Bashar al-Assad odrzucił jedną propozycję, albo się nie chciał zgodzić na drugą, czyli na tą irańską propozycję, przystał do tej rosyjskiej propozycji, czyli że nic nie robić, no to jak już mu doszło do tej rewolty, to już automatycznie znaleźli się zainteresowani w samym regionie, którzy chcieliby go tutaj obalić. Dlatego też jest istotna taka, że Bashar al-Assad, czyli ta władza, która się znajdowała w rękach mniejszości, ona już potrzebowała protektora, ale ci, którzy walczyli z al-Assadem, też potrzebowali protektora. Czyli automatycznie jest tak, że jeżeli Zachód wspierał armię wolną Syrii, która została w pewnym czasie już zdławiona totalnie, zarówno przez al-Assada, jak i też przede wszystkim przez islamistów, no bo jak już się pojawił, no bo ta wojna była trójstronna, tak? To pojawiło się większe zapotrzebowanie na dżihadystów. To się pojawiło większe zapotrzebowanie dla dżihadystów, którzy byli po pierwsze pod ręką, no bo byli w Iraku, po drugie oni zobaczyli swoją szansę. Zobaczyli swoją szansę. Po trzecie, Asad jest niewierny, wszystko się zgadza, Tak. a po czwarte, dla dużej części, bo to też w tamtych czasach, dzisiaj mamy inną Arabię Saudyjską, tak? Dzisiaj mamy tak właśnie Emiraty Arabskie też troszeczkę inne. W tamtych czasach to jednak do koncertu Jennifer Lopez w Riyadzie to tak właśnie nikt nawet sobie nie wyobrażał, że takie coś może nastąpić. I po prostu było naturalne też dla różnych krajów regionu, do tego, żeby wypychać swoją radykalną młodzież właśnie między innymi do tego, żeby między innymi tak sobie dżihadowała w Syrii czy też w Iraku. To opowiedz, co ci dżihadyści tam robiło, co robiło najpierw Al-Kaida, a potem ISIS. Znaczy, przede wszystkim chodzi o to, że Al-Kaida to jest organizacja sieciowa, czyli ona nie walczyła o Syrię islamską, tylko ona walczyła generalnie o szerszy projekt. To jest niezwykle istotne, ponieważ dla samych Syryjczyków przyjście islamistów, znaczy to, że sami Syryjczycy chcieliby być w jakiś tam sposób bardziej, znaczy muzułmanie syryjscy, bardziej islamscy niż są, no bo Asad jakby się po prostu na to nie zezwalał, wcale nie oznacza poparcia dla takich organizacji, ponieważ to są ludzie z zewnątrz. Bardzo ważnym czynnikiem jest to, że ludzie na Bliskim Wschodzie są bardzo tradycyjni, ale oni są wedle własnych wzorców, a Al-Kaida czy też ISIS przynosiła pewną taką krytykę miejscowych obyczajów, które
które są od zawsze, które jeszcze mają jakieś może przedislamskie jakieś tam personaleciałości, a tu przychodzą ludzie, którzy są tak właściwie ten, więc organizacje islamskie były terrorystyczne nie tylko wobec reżimu, nie tylko wobec mniejszości, znaczy mniejszości niemuzułmańskiej, ale też były bardzo takie bardzo represyjne wobec samych muzułmanów. Znaczy, generalnie jeśli chodzi o wprowadzenie tak zwanego szariatu, czyli że tereny, które znajdowały się pod chwilową lub dłuższą kontrolą takich organizacji właśnie jak Al-Kaida czy też ISIS, no były w pewien sposób czyszczone etnicznie. I to jest akurat też pewnym błędem, ponieważ zgodnie z tą tradycyjnym islamem, znaczy tym historycznym islamem, nazwijmy to w ten sposób, to każdy niewierny, znaczy świat się dzieli na wiernych, źle wiernych i niewiernych, tak? Chrześcijanie i Żydzi to są źle wierni. I oni mają tak właściwie prawo do tego, żeby dalej sobie źle wierzyć ze swoimi błędami, ale tylko i wyłącznie w obrębie, po prostu za murami, że mają płacić podatek i są pozbawieni jakiegokolwiek wpływu na życie publiczne, polityczne, wojskowe, bo po prostu mogą się zająć swoją sferą gospodarczą, nazwijmy to. Mogą prowadzić swoje sklepy, biznesy, prawda, posiadać jakieś pole i tak dalej. Natomiast źle wierni, czyli źle wierni, niewierni, to są alawici. Więc automatycznie jest to, że pojawienie się grup radykalnych spowodowało to, że ci źle wierni i niewierni się musieli wokół kogoś zgromadzić. Czyli, że automatycznie Al-Assad zyskał nowe miano. Zyskał miano pan stabilizacja i pan obrońca mniejszości chrześcijan i pan ten. Z tego względu, ponieważ dużo organizacji islamskich, pomijając oczywiście kwestię bandytyzmu, zwykłego bandytyzmu, to były projekty, które były obce dla tej rzeczywistości. Ponieważ w Syrii było normalne to, że jest miasto, czy też wioska, mniejsza lub większa, która ma kilka rodzin chrześcijańskich, dużo muzułmańskich, to było normalne. Dlatego też jak się pojawili dżihadyści, no to oni automatycznie robili czystki etniczne, czyli że chrześcijanie musieli być albo gilotynowani, albo wypędzani. To było masowe. I to było masowe, ponieważ jeżeli Aleppo, czyli miasto, które miało 4 miliony ludzi w 2011 roku, miało 150 tysięcy chrześcijan, w chwili jak teraz zmieniła się władza w tym Aleppo, no to jest tylko 1 milion ludzi i 30 tysięcy chrześcijan. To jest ta skala. To jest niesamowite. 4 miliony, powtórzmy to, 4 miliony do miliona. Do miliona i 200, 300 tysięcy do 30 tysięcy. I to jest znamienne. Większość z tych ludzi była wygnana, ale wielu z tych ludzi... Znaczy, kto zdążył, to zdążył, ponieważ też taką zaletą Bliskiego Wschodu jest to, że jest dużo łapownictwo, więc za łapówkę można było wyjść. Tak. Ale ta łapówka często oznaczało to, że po prostu pozbycie się dobytku całego życia i jeżeli ktoś się uratował, to się uratował. Tak? Więc istota jest teraz taka, że islamiści narzucali coś, co jest generalnie obce, nawet i samym Syryjczykom. I mieliśmy po jednej stronie te niewyobrażalne okrucieństwa ISIS, a po drugiej stronie równie niewyobrażalne okrucieństwa reżimu Al-Assada. Tak, z tego względu, że Bashar al-Assad bo to znowu musimy wracać do tego podstawowego imperatywu. I wszyscy, bo to nie jest tak, że jedni bronili swoich, a drudzy swoich, cierpieli Syryjczycy. Znaczy, generalnie chodzi o to, że dla Bashara al-Assada, bo znowu ten imperatyw, większość, tak. to dlatego dla Bashara al-Assada to miasto, które on utracił, to dla niego już było do zniszczenia. Bo tam już jest element niepewny, tak? No bo Syria znowu jest rozłożona, są 4 wielkie aglomeracje, czyli Aleppo 4 miliony, znaczy ja tu mówię już tej przedwojennej, tak? Czyli, że Aleppo 4 miliony, Damaszek prawie 4 miliony, Hama to miało tam 1,5 miliona, Homs 2 miliony, no dzisiaj wszystko jest tak właściwie o 50% już tak ustawowo mniej, tak? Ale to akurat były główne aglomeracje, to były główne centra gospodarcze, ale też jeszcze jest wybrzeże, gdzie akurat są właśnie Alawici, tam jest port. Czyli znowu, te wszystkie komponenty, one muszą być ze sobą tak jakby funkcjonujące. Ale co jest ważne, jeszcze przepraszam, że wrócę do tego zdania, które powiedział, że obie strony niszczyły ludzi, nie tylko tak, że swoich broniły, prawda, bo nie było swoich. Przeciwników, Nie było tylko swoich. po prostu Syryjczycy przeszli nieprawdopodobne
nieprawdopodobne cierpienia i nieprawdopodobne mordy na nich dokonane. Dokładnie, ponieważ nawet jeżeli gdzieś się pojawiło ISIS, tak, czy też Jabhat al-Nusra, to przede wszystkim likwidowała mniejszości, które stanowiły często elitę w danym okręgu i likwidowała oczywiście Asadowców. Tak, a przychodzili Asadowcy, no to oni likwidowali tych, którzy klaskali ISIS, a każdy musiał klaskać ISIS. To jest akurat 0-1. Tak, 0-1, jeśli chodzi A klaskali nie dlatego, że ich wielbili, tylko jak powiedziałeś, bo musieli bardzo często. Albo też, bo prawda jest taka, że bardzo dużo ludzi na Bliskim Wschodzie, znaczy muzułmanów, uważa, że ISIS to był dobry pomysł, złe wykonanie. Mhm. Bo dużo zależy od tego wykonania. Ale chodzi o to, że też istota jest też jest inna, że w 2013 roku nam się też zmienił się nam całkowicie układ. Przede wszystkim dlatego, że ta wojna nie tylko zyskała te miano, po prostu nazwijmy to, bardzo brutalnych walk o miasta, które tak jak już mówiłem, to jest właśnie Aleppo, Hama, Homs głównie. Damaszek z jakimś cudem tak właściwie nie był objęty walkami. Znaczy, okolice Damaszku były, ale tam tylko po zastosowaniu broni chemicznej, znaczy gazowej, no bo to też trzeba o tym mówić. Damaszek był tak jakby ocalały, jeśli chodzi o pożogę wojenną. Reszta kraju była totalnie miażdżona, ale w 2013 roku pojawili się nowi aktorzy. Nowi aktorzy z tego względu, że Bashar al-Assad jednak zauważył to, że on się nie utrzyma. Mhm. On się samodzielnie nie utrzyma. Ale przepraszam, zanim przejdziemy do tego, jeszcze powiedzmy, że to spowodowało te wszystkie działania, te okrucieństwa niewyobrażalne obu stron. Tak, bo to jest... Tu nie ma dobrych. Nie, w ogóle, znaczy wojnie. żadnego czarno-białe, to jest po Tak. prostu wszystko czarne. Wszystko czarne. Spowodowało ogromną falę ucieczek i migracji i tych ludzi, miliony ludzi znajdujemy właśnie w całej, w dużej części świata i jak mówimy o kryzysie uchodźczym 2015 roku, to też jest też skutek, tej wojny, więc to widzimy jak jedno wpływa na drugie, jak jest efekt domina, nie? Jak my mówimy dzisiaj o skutkach kryzysu uchodźczego, który właśnie cały czas trwa, prawda? To też te początki są tam. Znaczy, dlatego też, że przede wszystkim dla Asada to, co on stracił, znaczy w sensie, bo w pewnym momencie to on naprawdę bił się, ISIS było tam 5 kilometrów od jego pałacu prezydenckiego w Damaszku, dlatego też wielu, w tym też ja, tutaj patrzyło na to, że Asad jeszcze mimo wszystko może się utrzymać, no bo podobne opresje były, prawda, wcześniej. Natomiast chodzi o to, że w 2013 roku Asad wezwał przyjaciół. Tym podstawowym przyjacielem to był Iran i oczywiście Iran ze swoimi jeszcze większymi przyjaciółmi. I to już mamy mamy bardzo poważną rzecz, ponieważ to już rozpaliło cały Bliski Wschód. Rosja. Ale Rosja później. Mhm. Rosja przyszła później, ponieważ Rosja przyszła po interwencji Iranu. Bezpośrednim, ponieważ Iran widział to, że bez lotnictwa sobie nie poradzą. A Rosja była w Syrii baza rosyjska w Syrii jest od czasów sowieckich, lat 60. I Rosjanie byli obecni w Syrii, ale oni też nie stawiali tak jednoznacznie i kategorycznie po której stronie, no bo oni też tutaj tak jakby patrzyli, co im się bardziej opłaca. Ponieważ to nie jest tak, że Bashar al-Assad od samego początku do samego końca się opłacał. To on też miał swoje epizody w tej opłacalności dla zewnętrznych czynników. Kiedy Bashar al-Assad tak właściwie był kiedy już praktycznie pod Damaszek podchodziła ten kalifat, no to Bashar al-Assad wydawał się, że już trzeba się pogodzić z tym, że akurat go nie będzie, ale się uratował wtedy. Natomiast istota jest taka, że kiedy weszli jego przyjaciele, to już czyli Iran i Hezbollah, to już doszło właśnie do pewnego komponentu takiego, że Asad się wzmocnił, czyli już miał tych najwierniejszych dla siebie, ale nam się wtedy rozpoczęła wojna religijna. Czyli, że do tego wcześniej, czyli tego czynnika już wcześniej, tak właściwie wewnątrz syryjskiego, czyli że mniejszość versus większość, tam się jeszcze pojawili szyici, którzy mieli hasło pod tytułem obrony świętych meczetów, bo ich Asad też tak właściwie, oni nie weszli pod to, żeby bronić Asada, który jest bezbożnikiem dla nich, tak? I nawet jeszcze też niewiernym, tak? No bo Alawici po prostu dla wszystkich są niewierni, tylko chodzi o to, żeby po prostu bronić tej przestrzeni syryjskiej, która jest niezwykle ważna dla Iranu, po pierwsze dlatego, że to jest przestrzeń przesyłowa dla Hezbollahu. Czyli, że ta wojna, która była teraz z Izraelem, wszystko, co Hezbollah ma, to wszystko przyszło przez Syrię.
Czyli bez tej łączności tak właściwie to jest duży problem dla Hezbollahu. Poza tym to przez Syrię tak właściwie jest dojście do Morza Śródziemnego, no i to jest całe imperium Iranu, te imperium Turbanu, ten wielki projekt, który zagrażał Izraelowi, który już teraz w chwili obecnej nie istnieje, wynika z tego, że Iran kontrolował Syrię. Oczywiście nie całą Syrię, ponieważ tą Syrię się podzielili, ale to, co Iran chciał mieć, to miał. Więc kiedy się pojawili szyici, automatycznie też doszło do tego, że kolejny rzeźnik się pojawił na syryjskim fundamencie, ponieważ Hezbollah, jak i też Irańczycy, oni nie patrzyli już teraz na to, czy dane miasteczko jest proasadowe, czy antyasadowe, oni tylko patrzyli na konfesję. Jeżeli są sunnici, to wszystko po prostu wycinać. Z tego względu, że oni też mieli swój pomysł, który się zgadzał troszeczkę Asad, ponieważ Asad, ta wielka fala migracji, o której mówisz, to ona była też pewną próbą odwrócenia czynników demograficznych w Syrii. To znaczy, żeby zredukować tą proporcję 80% do 20%. Znaczy, niektórzy mówią, że 70%, ale to przyjmijmy 75% Syryjczyków sunnitów versus 25% mniejszości i że te miliony, które wyszły, one zostały zmuszone do wyjścia, głównie przez Asada, i one uciekły przed Asadem i że akurat oni mieli być taką, tak jakby tą bombą demograficzną po prostu na inne kraje, ale przede wszystkim to, że ci ludzie nie są potrzebni w Syrii i na ich miejscu się sprowadzi innych z Iranu, z Iraku i tak dalej. I to jest niezwykle ważne, ponieważ wydawało się, że koncepcja jest słuszna, znaczy w sensie dla Asada, że jak już szyitów tam będzie osiedlał, to go będą bronili. Okazało się, że znaczy jak przyszło co do czego, to go też nie bronili, tylko ci szyici wzięli do samochodu, uciekli do Libanu, więc istota jest taka, że do tej wojny nam doszło coś, co na Bliskim Wschodzie jest niezwykle niebezpieczne, czyli wojna konfesyjna, która trwa już po prostu zawsze i ona jeszcze nam się teraz odgrzała i jak w 2015 roku Rosjanie już weszli, Pod pretekstem walki z terroryzmem. właśnie i obrony mniejszości. Tak. Bo A jaki był prawdziwy? Dlaczego to zrobili tak naprawdę? Znaczy Rosjanie przede wszystkim chodzi o to, że im zależy, znaczy jak już mówiłem wcześniej, ta koncepcja odnośnie tego, żeby przez Asada, żeby Asad się nie dogadał z Katarem, który jest naprawdę bardzo poważnym aktorem, który ma potężne pieniądze i który cały czas chciał się połączyć terytorialnie i infrastrukturalnie z Turcją, żeby tego połączenia nie było. Poza tym dla Rosji posiadanie Syrii, albo raczej aktywów w Syrii jest niezwykle ważne, bo tak, mamy oczywiście kwestię Libii do tego, mamy kwestię Afryki, ta baza i te lotnisko, które tam są, znaczy ten port i też lotnisko, to jest idealny transfer z półkuli południowej na po prostu to jest idealny punkt transferowy, tak, wszystko, co poszło do Libii, wszystko, co poszło do Czadu, do Afryki Sahelu, tak, no to przychodziło przez Syrię, to pierwsze. Druga rzecz, kwestia polityki. Tam jest zaraz Izrael. A jak jest już Izrael, to już jest inny, bo Izrael jest najsłabszym punktem, jeśli chodzi o politykę amerykańską, tak? Więc jak już są Rosjanie, no to się rozpoczynają tematy izraelsko-rosyjskie, które są zawsze podminowywujące pewną politykę nie tylko regionalną, ale też generalnie globalną, no bo uderzenie w Izrael zawsze jest takim, no to widzimy od 2023 roku, czyli że kiedy Hamas uderzył na Izrael, to Amerykanom automatycznie się podzieliła uwaga na kwestię konfliktu. Kolejna rzecz jest taka, że w Syrii są właśnie te mniejszości, czyli chrześcijanie i oni są w większości prawosławni. Znaczy ortodoksyjni, nie prawosławni, ale ortodoksyjni. Czyli to jest naturalny punkt dla Rosji, który poprzez ten punkt oni oddziaływują też na cały świat. Ponieważ jeżeli popatrzymy teraz, jak ten świat się trochę nam po prostu rozbiegunował, to że dość duża część syryjskich chrześcijan jest po prostu prorosyjska. I tyle. No bo Syria jest konserwatywna, nie ma LGBT, nie ma tutaj, oni bronią przed radykalnym islamem i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co Rosja będzie dalej wykorzystywała, ponieważ może nawet Rosjanie się usuną częściowo albo większościowo z Syrii, ale ambasada rosyjska w Damaszku zostanie. Więc Ale zanim się usunęli, to dostarczyli, po pierwsze robili naloty, dostarczyli helikoptery. Po pierwsze to bardzo dużo sprzętu. Dla Rosji ta interwencja 2015 roku to był, znaczy ja to tak, teraz już tak cytując, to był comeback na militarne salony świata. Tak? Ten comeback się zakończył kilka lat później, kiedy to na Ukrainie okazało się, że to był raczej falstart. Natomiast chodzi o to, że Rosjanie wykorzystując swoje oddziały specjalne plus lotnictwo, plus wojska rakietowe, one były w stanie w pewien sposób, no bo islamiści dla wszystkich po 2015 roku byli wygodnym przeciwnikiem.
to też jest bardzo okrutne i brutalne. Ponieważ Asad, mając tych islamistów, on wracał na salony świata, ponieważ z kimś trzeba było jednak rozmawiać z tym Asadem. Sami islamiści byli też elementem większej gry, no bo był kalifat w Syrii, więc tak właściwie nawet Iran nie zwalczał tego kalifatu za bardzo, no bo dzięki temu kalifatowi Iran miał układ z Amerykanami. No bo to były czasy, kiedy 2014, 15, 16, czyli ofensywa na Mosul, ofensywa na Aleppo, to Iran wtedy, i też Iran wtedy bardzo dobrze wtedy współpracował z Amerykanami więc jak już Rosjanie tutaj weszli, to oni nie skończyli sprawy, chociaż mogliby skończyć, tylko cały ten COVID tak się tlił, tylko że mieliśmy po prostu tych aktorów coraz więcej. I to jest niezwykle ważne, ponieważ wszyscy mieli z tego korzyści. Rosja miała korzyść potężną polityczną, to, że po prostu ona wróciła na Bliski Wschód i to tak mocno, tak? Czyli, że jak widzimy portrety Putina na Bliskim Wschodzie, no to widzimy od 2015 roku w dużej mierze, z tego względu, że akurat właśnie tutaj to było te mocarstwo zewnętrzne, które walczyło ze złem. I pomogło mu. Zdecydowanie. Przecież odzyskał Aleppo. Odzyskał Aleppo, Palmirę odzyskał, nie odzyskał tylko jednej, bo to też trzeba od razu powiedzieć. No wiadomo, że Putin to nie jest dobry wujek, tak? No bo on też załatwił Asada. W sensie problemem, który tak właściwie to, co teraz doszło właśnie w chwili obecnej, czyli była kwestia Idlib, czyli w północnej Syrii była jedna prowincja, która była całkowicie kontrolowana przez rebeliantów, znaczy islamistów, dżihadystów i całe to towarzystwo, i to był pomysł Putina. Żeby nie dochodzić tam, żeby zrobić strefę rozgraniczenia, tym samym sposobem mając te Idlib, on też Putin miał bat na Asada. A Asad tak właściwie chciał skończyć ten temat, no bo już trzeba było coś zrobić. Tylko chodzi też o to, że to był pomysł Putina, no bo od 2020 roku ta wojna już była zawieszona. No oczywiście były działania lotnicze bardzo brutalne i była też jakaś tam forma działalności dywersyjnej, ale był już układ bardzo była stabilizacja. Od 2020 roku była stabilizacja i to już Asad miał wtedy tak właściwie drugie otwarcie. To już wracamy teraz już do samej Syrii, do samej istoty syryjskiej, czyli po 20 latach Bashar al-Assad miał nowe otwarcie, czyli że jak Asad wyzwalał, Asad albo jego sojusznicy wyzwalali tereny, no to ludzie na tych terenach, którzy przeżyli i nie uciekli, to też trzeba teraz powiedzieć, doliczyli na to, że po tym, co się stało przez te 20 lat, to jednak znowu lepszy Asad niż to, co było od 2013 roku i że może dojdzie teraz do tego, że Asad, będą zmiany, tak? Czyli że po prostu będzie inaczej. To. Jeszcze co do Rosji, tak? No, też warto o tym przypomnieć, że Rosja miała port w Tartus, tak? Więc utrzymanie jego na Morzu Śródziemnym było z powodów takich geopolitycznych rosyjskiego bardzo ważne. Też Cypr jest obok, to też trzeba pamiętać o tym. I to też mógł być jeden z powodów, tak? A potem jeszcze otworzyła taką bazę lotniczą. Tak, Hmeim. To jest baza obok i to są dwa obiekty, które najprawdopodobniej w chwili obecnej są dyskusje pomiędzy nową władzą a Rosjanami odnośnie tego, żeby to zostać. Oczywiście, Rosjanie mieli tych posterunków więcej. Ja popatrzyłem sobie na mapę, gdzie mieli te posterunki. Znaczy ja już mówimy o tym etapie od 2020 roku. Czyli mieli akurat tam tak na mapy możemy nałożyć, tam na przykład są miejscowości chrześcijańskie. To jest niezwykle ważne, ponieważ znowu akurat pod tym hasłem obrony chrześcijan Rosja tak właściwie weszła tam i dalej siedzi. To akurat trzeba tutaj Kolejna rzecz jest taka, że jak w 2020 roku, no to wydawało się to, że Asad zliberalizuje system, że pojawią się w końcu też jakieś inwestycje z zewnątrz, no bo to jest kraj, w którym zarobki były tam od 7 do 30-40 dolarów miesięcznie, tak? Czyli, że gospodarki praktycznie nie ma. Nauczyciel zarabia właśnie te 50 dolarów, tak? I to jest poziom syryjskich szkół publicznych, no to jest taki, że tak podobnie jak w innych krajach na Bliskim Wschodzie, że dziecko przez te 11 lat się nie nauczy pisać i czytać, tak? To jest, albo się nauczy słabo pisać i czytać, tak? Ale przy okazji jeszcze rózgu tam będzie dostawać od nauczycieli. No, taki to jest poziom. Dlatego też tego się Syria w tym 2020 roku wydawało się, że będzie lepiej.
Wydawało się, że będzie lepiej, okazało się, że nie jest w ogóle lepiej. Reżim jest ten sam, co zawsze. Do tego jeszcze jest Iran na głowie. No i oczywiście Rosjanie, którzy się ulokowali w tych punktach, które są niezwykle istotne dla gospodarki. No i Rosjanie zachowywali się równie brutalnie i równie bezwzględnie jak wszyscy pozostali gracze Nie, no to oczywiście. tej To- wojny. Warto też powiedzieć, bombardowania rosyjskie nie omijały szkół, przedszkoli, targowisk. Były na takie... Znaczy bombardowania rosyjskie były dywanowe. To jest... Aleppo, te obrazy z Aleppo, które znamy, no to też jest efekt zrujnowanego miasta, to jest efekt rosyjskich absolutnie nawodów. wyniszczone miasto, plus Rosjanie tak właściwie tutaj się zaprezentowali jako ta armia nowoczesna XXI wieku na odcinku syryjskim. Z dzisiejszej perspektywy wiemy o tym, że akurat to była pewnego rodzaju propaganda. Ale z drugiej strony, jak ja widywałem rosyjskich żołnierzy w Libanie, którzy byli na przypustkach, no widziałem białych ludzi i cywilizowanych ludzi, więc oni rzeczywiście do pewnego momentu, przynajmniej chyba na pewno do 2022, tam szkolili swoje kadry w czymś nowocześniejszym niż to, co się zaprezentowali na Ukrainie, przynajmniej na samym początku. Tak więc tutaj akurat dla Rosji to było bardzo ważne. I też kolejna było bardzo ważne, że sąsiedztwo Izraela. To już trzeba o Izraelu powiedzieć, no bo to jest niezwykle istotna taka sprawa, ponieważ Izrael też prowadził swoją grę. Izrael, jeżeli mamy 2024 rok jeszcze, on to mniej więcej od 10 lat bombarduje Syrię. I bombarduje w tej Syrii i Asada, ale Asada mniej, głównie Iran i Hezbollah, ale przy współpracy, przy wiedzy lub niewiedzy rosyjskiej. I to jest niezwykle istotne, ponieważ ten element tutaj tej szerszej polityki jest niezwykle ważny, ponieważ jeżeli Izrael tak właściwie miał zawsze tą swoją optymę, bo Syria graniczy z Izraelem, tak? Syria utraciła na rzecz Izraela w 1967 roku wzgórza Golan, czyli to są tereny, które ze wzgórz Golan do stolicy syryjskiej jest prostej linii tam 50 kilometrów. Więc Syryjczycy tak właściwie oni nie są w stanie obronić własnej stolicy, jeżeli Izrael się rozpędzi i wiedzie. Armia syryjska nie jest żadnym przeciwnikiem, nie była żadnym przeciwnikiem od 73 roku, czyli od ostatniej wojny izraelsko-syryjskiej, nie była żadnym przeciwnikiem. Rosja, to też akurat muszę podkreślić, Związek Sowiecki nigdy nie dawał takiej broni Arabom, Egiptowi i też Syryjczykom, jak Amerykanie Izraelowi. Nigdy. To akurat w ogóle nie można o tym w ogóle nic mówić. Syryjczycy starali się równoważyć tradycyjnie tą potęgę Izraela dwoma sposobami. Jednym to są tradycyjne czołgi, a drugie to jest broń chemiczna. Ale co też jest niezwykle istotne, w związku z istotą reżimu syryjskiego, Asadów, ojca i syna, nie interesował konflikt z Izraelem. To też jest bardzo ważne, czyli że Izrael miał tą granicę syryjską tak właściwie zupełnie spokojną, tylko bociany tam latały sobie w jedną i drugą stronę. Natomiast istota jest taka, że to nie oznacza to, że Damaszek nie był ważnym punktem w polityce. Był bardzo ważnym punktem, no bo to przez Damaszek szła broń do Hezbollahu, to Damaszek też wspierał różne frakcje palestyńskie, no bo jak się okazało 10 000 Palestyńczyków zginęło w tej wojnie domowej wymordowanych przez Asada, tak? I przez Iran i też przez Hezbollah. Więc tutaj Damaszek był częścią szerszej polityki, tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Mówiłeś o Rosji, o Izraelu, o Iranie, o Turcji przez moment, czy o tych dużych zewnętrznych graczach, a nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym bardzo ważnym graczu, czyli o Stanach Zjednoczonych. Jaką rolę Stany Zjednoczone odegrały w tej wojnie domowej, w tym całym konflikcie? Znaczy Stany Zjednoczone były na początku, jak od początki tej wojny domowej Stany Zjednoczone, rewolucji później to była wojna domowa, no to oczywiście był bardzo duży entuzjazm względem tego, żeby wspierać armię wolnej Syrii. To jest projekt, który szczątkowo dalej się zachowuje, to też trzeba podkreślić, więc analogicznie było to, że w pewien sposób interesy Izraela i Turcji i krajów Zatoki Perskiej, czyli tych największych sojuszników w regionie się pokrywały, jeśli chodzi o tę optykę, że ten Asad musi iść. Znaczy Izrael później zredefiniował swoją politykę, uznał tą politykę za błędną, że Asad do pewnego momentu może być, znaczy musi zostać, tak? I teraz w Izraelu płaczą za Asadem, ale taka jest polityka. Stany Zjednoczone oczywiście
oczywiście pojawiły się w Syrii. Pojawiły się w Syrii głównie po 2013 roku, kiedy to była ta wielka kampania przeciwko ISIS. No i oczywiście Stany Zjednoczone pojawiły się na granicy syryjsko-irackiej. Tam się akurat... Syria nie jest krajem naftowym. Ja wiem o tym, że bardzo dużo się mówi o różnych tam to, że pola naftowe, dobrze, ma jakieś tam pole naftowe, bo obok jest Irak. Irak jest krajem naftowym, tak? Syria tak właśnie ma to, co ma, to jest niewielkie to, ale tam Amerykanie stacjonują. Nie wiem, czy się rozliczają zasadem, jeśli chodzi znaczy o kwestie wydobywnictwa, ale to nie jest tak, że to nie jest tak, że tam jedno pole gazowe, czy tam pole naftowe powoduje to, że Amerykanie tak właściwie tutaj grabią jakoś Asada. To nie jest Arabia Saudyjska, tak? To nie jest Ad-Damamam, to nie są takie wielkie pola. Więc Amerykanie znajdują się w tej przestrzeni w związku z tym, że była kampania przeciwko ISIS, no i też to, że te ISIS dalej jest aktywne. Tak? ISIS był jednak głównym przeciwnikiem, głównym celem ISIS był podstawowym celem USA, nie Assad. Assad był tak właśnie, bo Amerykanie... Znaczy nie był też takim sojusznikiem wprost. Nie był takim sojusznikiem, ale ambasada, ale były możliwości pewne względem Asada, tak? To znaczy, jeżeli w 2011 roku była administracja tutaj Obamy, szczególnie pani Clinton, była jednoznacznie za tym, żeby Asad podzielił los Mubaraka, Ben Harfy z Tunezji, to żeby Asad był po prostu kolejnym takim po prostu, żeby sobie wyjechał, tak? No to tutaj z czasem wartość Asada dla Amerykanów była inna, bo jednak Assad po pierwsze się utrzymał przy tej władzy, a po drugie powodował to, że jednak w tym całej tej koncepcji właśnie utrzymywania tej mniejszości, utrzymywania tej cywilizacji, jakiejkolwiek cywilizacji, w związku z tym, że ISIS było jakie było, no to jednak trzeba było z Assadem rozmawiać, tym bardziej, że że tutaj Izrael miał też, po prostu nazwijmy to, widział Assada u swojej północnej granicy. No i teraz Rosjanie się wycofali, reżim upadł. Assad... Ty masz jakiegoś takiego newsa? Wycofali się. Wycofują się, tak? Ale odpuścili, tak? I to jeden z powodów przegranej Assada. Assad uciekł, ale jednocześnie i Izrael, i Stany Zjednoczone kontrolnie osłabiają miejscowe siły atakami, nalotami. I co teraz, jaka teraz jest sytuacja? Mówimy o drugiej połowie grudnia. To znaczy, z perspektywy Izraela Assad był wygodny. Tak? I dlaczego był wygodny, ja to wyjaśnię. Ja wiem o tym, że retoryka, że oczywiście tam ta broń szła do Hezbollahu i tak dalej, ale chodzi o to, że Assad był o tyle wygodny, że on nie inicjował żadnych działań ofensywnych względem Izraela. To, że on też, jego losy były w pewien sposób związane z Izraelem. To jest pewnego rodzaju paradoks, ale tak bywa, ponieważ w ostatnich latach, od 2020 roku, Assad chciał, bo świat arabski potrzebuje Syrii. I chodzi o to, że były propozycje takie, żeby on się wycofał z tego sojuszu z Iranem na rzecz zbliżania się z krajami arabskimi, które są, wiemy o tym, że są w sojuszu z Izraelem. Więc to akurat zarówno Arabowie, jak i też Izrael chciał ograniczenia Iranu w Syrii po to, żeby tutaj stworzyć jakieś fakty dokonane. Więc kiedy Assad do pewnego momentu dla Izraela był bardzo potrzebny, kiedy się Assad nie utrzymał, bo tak to trzeba powiedzieć, przecież Izrael go nie będzie za uszy ciągnął tak, żeby go tam trzymać, no to wiemy o tym, że w chwili obecnej Izrael kontroluje to, co wylatuje do Syrii, Libanu i być może do Iraku. Tak, czyli że Assad wyleciał ewakuowany przez Rosjan, ale to Netanyahu musiał mu zezwolić po prostu na wylot. No i ja nie wiem, czy Netanyahu tam siedział i tam coś tam osobiście jakieś dyrektywy wydawał, ale tak... Czy nie zauważył? Na pewno zauważył. Znaczy nie, w sensie celowo nie zauważył. W telewizji izraelskiej szampany otwierali wtedy, więc i w libańskiej też notabene. Więc istota jest teraz taka, że zacytuję byłego premiera Izraela Ehuda Olmerta, który powiedział dla jednej z arabskich telewizji, że nikt nie ma pełnej wiedzy, kto jest w Damaszku teraz. Mhm. I to jest właśnie ten problem, chociaż po tym tygodniu tej władzy, która jest, no to widzimy jedną rzecz, że Abu Mohammed al-Julani, który jest bohaterem tak właściwie przez te wszystkie etapy, o których teraz rozmawialiśmy, on był
Czoło I on był jednym z tych okrutnych graczy. I on był właśnie jednym z tych okrutnych graczy i on był jednym z tych czołowych graczy. To on w chwili obecnej dystansuje się od polityki antyizraelskiej. Oczywiście on nie ma innej opcji, no bo on dostał Syrię ogołoconą ze wszelkiej technologii, no bo Izrael w ciągu ostatnich kilkunastu dni po prostu wszystko równa z ziemią, to co już było, jeśli chodzi o pozostałość armii Asada, no bo nie ma zaufania, które tam jest z drugiej strony. I Izrael i Stany Zjednoczone próbują jakby osłabić potencjalnych wrogów, ale na ile ty oceniasz dzisiaj, jak rozmawiamy jak my w drugiej połowie grudnia, szansę na to, że Syria stanie się w miarę normalnym państwem? Że ci ludzie, którzy przeszli i żyli w nędzy, w biedzie, w nędzy i żyją dalej, o której opisywałeś, tak, po kilkadziesiąt dolarów miesięcznie, którzy byli bombardowani przez jednych, drugich, trzecich, bombardowani, torturowani, niszczeni, rozstrzeliwani, którzy musieli uciekać, są wymęczeni tym wszystkim. Dzisiaj cieszą się, mimo wszystko, w Damaszku. Tak, mamy te zdjęcia stamtąd. Jest taka duża nadzieja. Na ile twoim zdaniem ta nadzieja jest uzasadniona? To znaczy, na chwilę obecną cieszą się na pewno ludzie, którzy... Większość Syryjczyków się cieszy, tak? Tylko na pewno wielka trwoga jest odnośnie chrześcijan. Tam nie jest źle na chwilę obecną i trzeba bardzo tutaj przestrzegam przed różnymi doniesieniami, które często mogą być manipulowane. Trzeba czekać na oficjalne doniesienia, jeśli chodzi o wiele rzeczy, które tam się dzieją. Natomiast patrząc po tym, jak świat reaguje, jak i też sami Syryjczycy reagują, to Syryjczycy sami powinni wiedzieć najlepiej. Tak wychodzę z takiego założenia. Jak się cieszą, to się cieszą, tak? Czyli, że jest jakiś optymizm. Ponieważ to, co było, to po prostu naprawdę było i zbankrutowane, i straszne, i bez jakiejkolwiek nadziei. Nadzieją jest to, że ta nowa Syria, przynajmniej jeżeli nawet nie zelży, znaczy musi zelżeć. I raczej ten reżim, jeśli chodzi o zarządzanie, będzie lżejszy, ale na pewno ta gospodarka będzie otwarta. Znaczy bardziej otwarta niż jest. To jest na pewno z tego względu, że bez pomocy krajów zachodnich, bez pomocy krajów Zatoki Perskiej, Syria po prostu nic się nie ruszy. Ale jest szansa, że to nie będzie już tak okrutny reżim? Ja bym bardzo chciał poczekać, co będzie po 20 stycznia, z tego względu, że ja widzę, ja widzę to, że nowy rząd, nowy premier Mohamed al-Bashri odwołuje się do Bractwa Muzułmańskiego, a to jest bardzo duży problem. Znaczy, jeżeli Bractwo Muzułmańskie jakoś tam ma jakieś afiliacje z demokratami, tak już Trump na pewno odbierze telefon... 20 stycznia mówisz po wyborach amerykańskich. Po przyjęciu władzy. Po przyjęciu władzy. Natomiast ważne jest to, że jest, tak, jeżeli Antony Blinken na ostatkach swojego urzędowania mówi, że rozmawiają z HTS, to że jeżeli będą spełnione kilka wymogów, w tym prawa dla mniejszości, prawa dla kobiet to w takim razie HTS zostanie tymczasowo, warunkowo zawieszone z listy organizacji terrorystycznych i że dadzą im jakąś szansę. HTS to jest ta siła, która wspiera obecny zdobyła władzę. Reżim, tak, która zdobyła władzę. Która zdobyła władzę, więc to jest to. Oczywiście wybory będą za 3 miesiące. Ja mam wielkie obawy co do te wybory, ponieważ żeby były wybory, to muszą być partie. Żeby była partia, to musi być jakiś program. To są rzeczy w ogóle tam niezdane, tak? To w jaki sposób, tak? Musi być jakaś stabilność, jakaś kontrola społeczna, której rozumiem tam też nie ma. No nie ma, tak. Ludzie, bo Assad jest chyba jedynym przykładem w historii, że dostał 95% głosów, tak, a został obalony w 10 dni, więc... Raczej należy marzyć nie o tym, żeby Syria stała się demokratycznym krajem, tylko żeby stała się w miarę spokojnym krajem, w której ludność nie jest na co dzień torturowana i masakrowana. I żyje w miarę ludzkim poziomie. Znaczy ja to tak interpretuję, że jest to próba pewnego rodzaju stworzenia, bo te wszystkie organizacje, jak Al-Kaida, jak ISIS, to one, jakbyśmy tak porównali je do socjalizmu, to one są trockizmem.
one są międzynarodowe i tak, takie ten. No i ja to odczytuję, że to jest próba stworzenia tak właściwie państwa państwa o ideologii trockiej w jednym państwie. Ja wiem, dlatego też wszyscy się tego boją. Znaczy król Jordanii się boi, Izrael się boi, Liban się boi i też nie ma zaufania, bo doskonale rozumie, z czym to się je, ale skoro nie ma innej opcji, skoro trzeba nie zaufać, ale dać szansę, ja nie mówię o zaufaniu, tylko o daniu jakiejkolwiek szansy, no to po prostu nie ma innej opcji, tak? Jak powiedziałeś, trzeba zaufać Syryjczykom, którzy dają jakąś szansę, mają jakąś nadzieję na to, że ten nowi władcy będą bardziej... To jest w ogóle znamienne, ponieważ w zeszły piątek były bardzo duże demonstracje nieprzymuszone. To też bardzo ważne, tak? No bo wcześniej to trzeba było chodzić na demonstracje. Teraz po prostu na głównych skwerach Damaszku i Homs i też innych miast po prostu były wielkie demonstracje. Ludzie klaskali, po prostu bawili się. Gwiazdy różne śpiewały, koncerty, nawet tam poważni szejkowie gdzieś tam się kręcili w tanecznym, prawda, uniesieniu. Więc to jest chyba najlepszy obrazek tej nowej rzeczywistości syryjskiej. Co będzie jutro? Po arabsku, jak się mówi jutro, to nie wiadomo, tak, więc czekamy, ale z drugiej strony ja też mogę powiedzieć, oczywiście Mohamed Al-Julani jest pewnego rodzaju projektem, ale ten projekt to jest coś więcej niż tylko Syria, to też jest w ogóle generalnie przyszłość Bliskiego Wschodu. Więc już tak na koniec, żeby był jakiś optymizm, to obserwując to, no to akurat wiem o tym, że dużo Syryjczyków chce wracać do Syrii. Jedynymi emigrantami póki co to jest Assad plus jego rodzina, ale też nie najbliższa rodzina, no bo już tam szukają bliższych krewnych, których los jest taki, jaki jest, no ale co można zrobić? Po arabsku mówiąc, nie wiadomo, co będzie jutro. Miejmy nadzieję, jakieś optymistyczne sygnały są. Pawle, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą opowieść skomplikowaną, opowieść jasną o skomplikowanej rzeczywistości. Dziękuję też Państwu. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Jeśli uważacie, że warto, jeśli podobała Wam się ta rozmowa, rozważcie, czy nie warto wspierać Układu Otwartego na patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Nagraj to w blisko.